Na terenie krakowskiego Kazimierza zachowało się kilka historycznych synagog, wśród których szczególne miejsce zajmuje synagoga Tempel. Ta synagoga wzniesiona została w połowie XIX wieku przez środowisko krakowskich Żydów postępowych. To, co zwraca uwagę, to jej niezwykła architektura. Synagoga została bowiem zaprojektowana w wyjątkowo oryginalnym jak na Kraków stylu neomauretańskim, w którym występują elementy stylu neorenesansowego. Nazwa Tempel odnosi się do świątyni, która niegdyś stała w Jerozolimie. To dlatego u szczytu fasady, na wykonanych z czarnego marmuru tablicach dekalogu znalazły się słowa psalmisty: w jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, z hymnami w jego przedsionki. Wnętrze synagogi zachwyca niezwykłą dekoracją. W arkadowych oknach zachowało się 36 unikatowych, barwnych witraży. Galerie ze złoconymi balustradami były przestrzenią dla kobiet, zwyczajowo zwaną babincem. Niezależnie od nurtu judaizmu, dla każdej wspólnoty żydowskiej synagoga zawsze stanowiła istotny punkt odniesienia. Słowo synagoga oznacza zgromadzenie i tym samym zdradza podstawową funkcję tej przestrzeni. To w synagogach gromadzili i do dzisiaj gromadzą się Żydzi. Przede wszystkim na modlitwę, ale synagoga to także przestrzeń spotkania. Najważniejszym miejscem każdej synagogi jest święta Arka. W synagodze Tempel zajmuje ona centralną część. Święta Arka to właściwie nisza lub ozdobna szafa, umieszczana zazwyczaj na wschodniej ścianie świątyni, tak aby, patrząc na Arkę, zwracać się jednocześnie w stronę Jerozolimy, świętego miasta, w którym niegdyś stała świątynia. W kręgu Żydów aszkenazyjskich, a więc także tych zamieszkujących tereny dawnej Rzeczypospolitej, Arka zwana była Aaron HaKodesz. Arkę zasłania parochet. To ozdobna tkanina, która symbolizuje zasłonę, jaka niegdyś w jerozolimskiej świątyni przysłaniała święte świętych, miejsce, gdzie przechowywano tablicę przymierza. Natomiast we wnętrzu Arki, za parochetem, przechowuje się święte księgi, a więc zwoje Tory. Tora to pięcioksiąg Mojżesza, a więc pierwszych 5 ksiąg żydowskiej Biblii, przez chrześcijan zwanej Starym Testamentem. W czasie żydowskich nabożeństw jednemu z członków zgromadzenia przyznaje się zaszczyt otwarcia Arki i wyjęcia Tory. Z wielkim szacunkiem Tora jest następnie przenoszona na środek synagogi, na specjalne podwyższenie zwane bimą. Tam zwoje Tory rozwija się, a prowadzący odczytuje słowa wybranej księgi. O zwoju Tory, przechowywanym w zbiorach Biblioteki Głównej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, porozmawiam dziś z biblistą i teologiem, profesorem Marcinem Majewskim. Przed nami fragment zwoju Tory. Tora po polsku bywa nazywana pięcioksięgiem. Jakie to księgi? Jakie to 5 ksiąg tworzy Torę? I czy jesteśmy w stanie, czy jest pan profesor w stanie odszyfrować dla nas, co my tutaj widzimy? Tak, Tora to jest rzeczywiście 5 ksiąg, czyli pierwsze księgi Biblii, czyli Księga Rodzaju, Wyjścia, bardzo ważne księgi, później Kapłańska, Liczb i Powtórzonego Prawa. Tak? Te 5 ksiąg tworzy rzeczywiście taki osobny, zupełnie wyjątkowy zbiór, jeżeli chodzi o całą Biblię, no bo Biblia hebrajska dzieli się na Torę, Nevim i Ketuvim, czyli Tora, proroków i Pisma, te 3 części, ale zdecydowanie Tora jest takim fundamentem, jako taki zapis, powiedzmy, przymierza człowieka z Bogiem, a to, co robią później Nevim, czyli prorocy, to tak naprawdę dbają o przestrzeganie Tory
A to, co robią pisma, czyli księgi mądrościowe, to tak naprawdę wykładają Torę w codziennym życiu. Więc zdecydowanie dla Biblii hebrajskiej Tora jest fundamentem. No a zobaczmy, rzeczywiście mamy tutaj przepiękny, jak rozumiem, w zbiorach biblioteki przechowywany zwój Tory. Pięknie zapisany i mamy tutaj, z tego co widzę, księgę, to będzie 21 rozdział Księgi Liczb, bo mamy o wywyższeniu węża na pustyni. Więc mamy przed sobą fragment Księgi Liczb. To pewnie nie jest cała Tora, bo ona musiałaby być troszkę bardziej obszerna, ale na pewno mamy przed sobą Księgę Liczb. Dlaczego Tora jest tak szczególna? Dlaczego była i pozostaje tak ważnym punktem odniesienia dla wyznawców judaizmu? Dlaczego właśnie te 5 ksiąg? No tak, dla wyznawców judaizmu Tora to trzeba by nawet powiedzieć w taki troszkę nieoczywisty sposób, że to jest w ogóle chyba coś na zasadzie planu rzeczywistości, planu świata albo kodu DNA rzeczywistości. W tym sensie, że to nie jest tylko Tora jako prawo, bo czasem słowo Tora tłumaczy się jako prawo, tylko to jest taka jakby rzeczywistość, która odsłania jak żyć, bo słowo Tora z języka hebrajskiego wskazuje na pewną instrukcję, pewien sposób życia. To pochodzi od czasownika, który oznacza nakierunkować na odpowiedni cel, czyli pokazać jak żyć. Nie? Czyli Tora to nie jest tyle prawo, co tak naprawdę wskazówka życiowa, no, taka instrukcja, sposób życia. No i rzeczywiście dla Żydów Tora będzie takim kodem, można powiedzieć, jakby funkcjonowania, kodem rzeczywistości, sposobem rozumienia świata. Tora nie jest czymś, co się czyta tylko, nie wiem, w tym świecie religijnym. Tora jest po prostu życiem religijnego Żyda i tak naprawdę sposobem wyjaśnienia mu świata. Więc powiedzmy, samo słowo Tora właśnie to nie jest prawo. Tora to jest wskazówka, to jest pomoc, to jest wejście w głąb pewnej tajemnicy, tak jak Bóg prowadzi człowieka. W tym kontekście też inaczej można spojrzeć na fizyczną formę Tory, która jako ten drogowskaz, jako ten przewodnik jest wykonana w niezwykle szczególny sposób, bo jest spisana ręcznie na pergaminie. Tak. Mamy wyraźnie pergamin, mamy sposób jakby w ogóle wchłonięcia atramentu, widać, że to jest ręczne pisanie na pergaminie, czyli klasyczny sposób pisania Tory. Mamy piękne pismo kwadratowe, taki tak zwany styl aszkenazyjski, więc na pewno możemy powiedzieć, że to jest bardziej Europa Wschodnia czy Środkowa, powiedzmy Niemcy, Polska, Rzeczpospolita, Litwa. To są te nasze tereny, czyli głównie jakby taki sposób pisania, czyli takie piękne, oddzielne litery, oczywiście tylko spółgłoski, to po pierwsze pokazuje, że mamy gdzieś tutaj tradycję aszkenazyjską, jedna z wielkich tradycji żydowskich, tutaj właśnie Europa Środkowo-Wschodnia, natomiast to, co na pewno możemy powiedzieć o tym zwoju, to, że jest to zwój typowo liturgiczny, bo po pierwsze piękna justacja, czyli wyrównywanie, później każda litera osobno, pisanie tylko spółgłoskami. To nie jest tekst studyjny, który czyta się w domu, gdzie mamy nikut, samogłoski, masorę, czyli pewne objaśnienia co do tekstu i tak dalej. Tutaj mamy tylko spółgłoski, a więc mamy typowo tekst liturgiczny. O tym również świadczą takie malutkie znaczki, tak zwane crowning letters, czyli litery koronowane. Tak? Mamy takie malutkie, co prawda czasami są nawet większe. Tutaj mamy na przykład przy literce Ain, Nun i kilku innych literkach takie malutkie kreseczki na górze. To jest typowa ozdoba tekstu, który miał służyć odczytaniu liturgicznemu. Co to znaczy? Że jeżeli wybrany przez społeczność Żyd wchodził na bimę w synagodze i czytał Torę, no to on nie potrzebował samogłosek właśnie, chociażby tych oznaczeń, nikudu, prawda, tych oznaczeń masory, bo po prostu ten tekst on znał na pamięć. On tak naprawdę go recytował, czy to jest tak zwane kantylacja, to jest nawet nie recytowanie, tylko to jest taki wręcz sposób śpiewania jakby Tory. I to jest typowo jakby te cechy pokazują, że to jest taki wzór jakby spisany dla liturgii. No i przede wszystkim też pismo kwadratowe, bardzo takie odręcznie, elegancko stawiane znaki, co pokazuje, że mamy do czynienia z profesjonalnym skrybą. I jeszcze jedna ciekawa cecha, która jest widoczna w tym tekście, to są tak zwane wydłużenia niektórych liter, mianowicie właśnie jeżeli zwój Tory ma być czytany w synagodze, ma być koszerny, ma być prawdziwy i tak odpowiednio spisany, to nie wolno dzielić wyrazów. Jeżeli dojdzie się do końca linii, prawda, żeby ta linia była równa, to na przykład dojdziemy w połowie wyrazu, no to trzeba by drugą połowę przenieść do następnej linii. Tego nie wolno robić w zwoju Tory, który ma być stosowany w liturgii, a zatem mamy tak zwane wydłużone niektóre litery, tak żeby właśnie jakby dopełnić tej justacji do równego, natomiast żeby nie przerywać całych wyrazów. Kiedy mamy czasy starożytne, żydowskie i czasy Jezusa, to wtedy nie znano ksiąg w takiej formie, jakie my dzisiaj znamy, czyli gdzie mamy kartki jedna na drugiej, zszyte z boku i przewracamy sobie strony książki, to jest tak zwana forma kodeksu. Ona się dopiero później upowszechni, zwłaszcza w kulturze chrześcijańskiej.
Natomiast w kulturze żydowskiej właśnie taka forma, czyli gdzie mamy te fragmenty, prawda, wygarbowanej skóry, czyli właśnie pergamin, one są łączone i w taki długi pas, no i właśnie tak jak tutaj widzimy, one są później zwinięte. Także to jest bardzo wyjątkowa forma spisywania starożytnych, zwłaszcza świętych ksiąg. Święte księgi były spisywane często właśnie na zwojach. Tak wyglądały pisma, które w synagodze, jak czytamy w Ewangelii, Jezus wyszedł, żeby czytać Izajasza. Tak mogły wyglądać te zwoje? Sposób pisania mógł być trochę inny, dlatego że tu mamy taki typowy sposób aszkenazyjski. Te litery są ozdobione, to jest tak zwane pismo nieszeryfowe, czyli tam nie ma ozdób i tak dalej. Więc pewnie sposób pisania mógł być trochę inny, ale generalnie sposoby pisania zwojów w starożytności, przechowywania tych zwojów i w ogóle funkcjonowania zwojów były bardzo podobne. To znaczy, kiedy utrwaliła się instytucja synagogi, a to już jest przed czasami Jezusa, tak? I kiedy faktycznie zaczęto w tej świętej skrzyni, tak, Aaron HaKodesh, przechowywać zwoje Tory, no to mniej więcej ten sposób przechowywania ksiąg, zapisu, on się aż tak bardzo nie zmienił, więc te zwoje mogły być podobne za czasów Jezusa. I powiedzmy też o jeszcze jednej ważnej instytucji, mianowicie tak zwana geniza. Nie tylko zwoje były przechowywane w świętej skrzyni, czyli właśnie Aaron HaKodesh, to jest takie centralne miejsce w synagodze, ale również zwoje po jakimś tam zużyciu nie były wyrzucane, bo to jest święty tekst, tam jest imię Boga zapisane. One były przechowane w tak zwanych genizach, czyli tak w specjalnych pomieszczeniach w synagodze, a później nawet utrwalił się taki zwyczaj chowania zwoju w ziemi, tak jak się na przykład chowa człowieka w trumience, nie? Że ze względu na świętość tego tekstu i świętość Bożego imienia, które jest zapisane w tej świętej księdze, właśnie z takim szacunkiem traktowano nawet zwoje, które już wyszły z takiego powszechnego użycia.